trzecim odcinku Lokiego dużo się dzieje. No i tak, no, ktoś zaraz mi powie, skruch, ale wyważysz otwarte drzwi, bo rzeczywiście w każdym odcinku się dzieje wiele. Tutaj gro tego odcinka tak naprawdę dzieje się w 1893 roku w Chicago. Rzeczywiście, bo tam się znajduje dokładnie. Tam się znajduje nasz wszechpotężny, Kang w skrócie będę mówił, mimo że tak do końca to nie jest prawda, ale znajduje się właśnie on, właśnie nasz mistrz i tam się udajemy. Rzeczywiście, no nie tylko Loki i Mobius, bo również nasza minutka się tam udaje, no również się tam udaje Sylwii, czyli pewien wariant Lokiego i no co tu dużo mówić, tam się to rzeczywiście rozgrywa, poznajemy naszego głównego bohatera, właściwie jego wariant, bo dobrze wiemy, że tych jest całe mnóstwo i tak się zastanawiałem, co tym razem, no bo rzeczywiście nie chcę zdradzać zbyt dużo fabuły, mimo że kilka rzeczy opowiem, postaram się nie do końca. Nasz główny bohater okazuje się, że no co to dużo mówić, on może być porządnym facetem. No tak jak wiemy, że mieliśmy różnych wariantów całe mnóstwo, okazuje się, że ten może być rzeczywiście sensownym człowiekiem, fajnym. Ktoś może zaraz powiedzieć, skruch, spokojnie, pozory mogą mylić. Oczywiście, że mogą mylić, jak najbardziej. I ja mam więcej, mam nadzieję, że akurat okaże się później, no nie wiem, przez najbliższe 3-4 odcinki, że on będzie dobry, w porządku, po to, żeby na końcu zwrot akcji i jazda na nich, że będzie rzeczywiście hardkorowo, ale no póki co on jest rzeczywiście dobrym, sensownym człowiekiem, wymyśla różnego rodzaju rzeczy, taki Tesla można by powiedzieć, z Chicago, które to bardzo ładnie jest odwzorowane, przyznam, że mi się podobało osobiście. No, brudne, wiadomo jakie to Chicago jest, ale brudne w 1868 roku, bo rzeczywiście takie było paskudne, ale kiedy jesteśmy już ćwierć wieku później, w 93, tam rzeczywiście już jest troszeczkę ładniej, troszeczkę lepiej to jest rzeczywiście pokazane. Smaczków wiele jest, jak najbardziej, bo między innymi pojawia się cytat no powiedzmy parafraza pewnego Walta Disneya. Walt Disney powiedział, że jeżeli możesz to wymarzyć, to możesz to zbudować. A tutaj pada tekst, że jeżeli to może być wymarzone, to może być to osiągnięte. No a takie niby nic, ale wiadomo, że oni akurat w Disneyu dosyć przywiązują wagę do tego. To jest wszystko oczywiście ważne. Pojawiają się pewne mechaniczne spodnie, można by rzec, tak jak najbardziej, między innymi z filmu The Wrong Trousers, czyli nie te niewłaściwe spodnie, no i też statek, którym płyną nasi bohaterowie, bo no wiadomo, że akcja też dzieje się na jeziorze Michigan, które jest ogromniaste, no nazywa się Heron. Na początku może myślałem, że to chodzi o Harona, wiesz, Styx, Obol, te klimaty, że przeprawa, no ale nie, okazało się, że to jest na cześć jednej z reżyserek poszczególnych odcinków, Kate Herron, tak się ona rzeczywiście nazywała. Tych smaczków tutaj jest całe mnóstwo oczywiście, bo w pewnej scenie, kiedy są w tym XIX-wiecznym Chicago, Loki widzi trzy rzeźby, tak? Trzy rzeźby z mitologii nordyckiej. Pojawia się Odyn, pojawia się Thor i pojawia się, już tutaj sprawdzę, przypomnę sobie jak się nazywa ten trzeci, Balder. No rzeczywiście i Loki bardzo jest zniesmaczony, jak to Balder on, bo w mitologii oczywiście nordyckiej Loki z Balderem rywalizowali, no i tam Loki knuł jego, oczywiście spisek był zamach na jego życie. No ale wracając troszeczkę do meritum, bo rzeczywiście odbiegłem. Cały czas mamy problem oczywiście z linią czasową, to wrzeciono czasu prawie rzeczywiście już nie domaga, więc potrzeba tego, który tam jest, żeby to wszystko naprawił, żeby sprawił, ażeby to wszystko działało, żeby no, krótko mówiąc, było dobrze, żeby te wszystkie linie, które zostały usunięte, a właściwie przycięte w poprzednim odcinku, one w tym momencie już powoli odrastają, więc rzeczywiście no, znowuż jest jazda, nie potrafią tego naprawić. Pojawia się Panna Minutka, jest jak najbardziej tutaj w tym odcinku bardzo ważną postacią i o niej chciałem chwileczkę troszkę dłużej powiedzieć, bo tak naprawdę, przez ostatnie 2-3 odcinki, 2 odcinki, ona tam gdzieś była, mówiliśmy o niej coś tam, ale się nic nie działo, nie wiedzieliśmy co z nią jest, nie była pokazana, a tutaj nagle wjeżdża na pełnej minutce i rzeczywiście robi duże, kolosalne wrażenie i w pewnym momencie zastanawiamy się, ale o co chodzi, kto to, co to, jak to, a kiedy jest, że tak powiem, no może nie finałowa, no ale powiedzmy pewnie tam scena, gdzie jest właśnie minutka, jest Kang, że tak powiem, no to zaczynają się pewne dziać rzeczy trochę niepokojące, tak zastanawiamy się,
ale o co chodzi? Może rzeczywiście, wiesz, jak to mówiła moja ulubiona posłanka Renatka Beger, odwrócimy wszystko o 360 stopni. Akurat no, nie 360, a 180, pani Renato. Tutaj rzeczywiście pewne rzeczy się zmieniają i tak jak mówiłem wcześniej, że może okazać się, że to, co się wydarzyło w pierwszym sezonie, tak naprawdę było totalnie niepotrzebne, no bo wiadomo, potrzebne jako katalizator wydarzeń w filmie, ale może okazać się, że było niepotrzebne, bo wiesz, tak jak we Flashu, cały sezon naprawiamy po to, żeby na końcu zepsuć. I możliwe, że tak to tutaj właśnie rzeczywiście jest. Zobaczymy, bo rzeczywiście fabuła intryguje, nie ma żadnej sceny po napisach, czasami się zdarza, czasami nie, ale akurat, jeżeli pamiętasz, to był chyba Ant-Man, tak mi się wydaje. W Ant-Manie była chyba scena po napisach właśnie i to było, że Loki wraz z Mobiusem pojawiają się w XIX-wiecznym Chicago, gdzie to tam właśnie nasz jeden z wariantów Kanga prezentował swoje urządzenie. Właśnie to jest ta scena, którą tutaj dostajemy w tymże odcinku, więc jeżeli pamiętasz, to super, a jeżeli nie ma naprawdę znaczenia, to akurat nie wpływa na to w żaden sposób. We wszystko wplątuje Sylwii, bo ona tutaj również się pojawia i takie troszeczkę mam wrażenie, że ona do końca nie wie za bardzo, co się dzieje i co robi i nie ma oglądu sytuacji, bo kilka rzeczy, które ona w tym odcinku robi, no nie mają, inaczej, one mają dla niej sens, jak najbardziej, zgadzają się, aczkolwiek gdyby miała pełną wiedzę, gdyby po prostu na przykład weszła do pokoju 3 sekundy wcześniej, albo gdyby zamieniła z kimś 3 zdania więcej, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, no to mogłaby tych rzeczy nie uczynić i okazałoby się, że kurczę, nie zadziałałaby źle, bo to, co ona robi, ona chce dobrze, wiesz, człowiek się niby spodziewał, a wyszło jak zawsze. Ona chce dobrze, a wychodzi po prostu bardzo źle. Nawet, że tak powiem, sama końcówka, no również, ona niby chce dobrze, ale nie wie pewnych rzeczy i okazuje się, że no, popełnia błąd za błędem. Więc muszę przyznać, że to mnie rzeczywiście no, śmieszy. W miarę mi to śmieszy, co się z nią dzieje, ale taki rzeczywiście był pomysł na nim, taki był koncept. Nie została w swoim McDonaldzie, niestety tam nie ma jej. Uciekła sobie gdzieś indziej rzeczywiście pracuje, coś innego, powiedzmy, coś innego robi. Ale intryguje mnie, co będzie dalej, bo rzeczywiście w tym momencie no, pojawia się w końcu nasz wariant, jest Mobius, Loki, że tak powiem, mu pomagają, doradzają, jak zwał, tak zwał, nieważne. Mam oczywiście minutkę i to wszystko jakoś tak fajnie się zazębia, a to, co się dzieje na samym końcu, no rzeczywiście, jak to mawia jeden z bohaterów, może ci się nie spodobać, więc zobaczymy, co to będzie się działo. Może się, mam taką nadzieję, że wszystko będzie pomieszane, wszystko będzie wykombinowane, bo nawet sama czołówka, jak wiesz, jak masz ten powiedzmy Avengerowy, no niech tak będzie, jak pojawia się Marvel Studio i tak dalej, no tutaj jest zagrane na klawesynie. No oczywiście klawesyn to był znak powiedzmy tam XIX-wiecznej Ameryki, powiedzmy dziki zachód, Chicago, te klimaty, więc to rzeczywiście wszystko fajnie pasuje. Widać, że wcześniej mówiłem o tych nazwach typu na przykład tutaj jest właśnie statek się nazywał, czy tam prom nazywał się Heron, tutaj gdzieś pojawiają się tych 3 bożków wyrzeźbionych. Nawet mamy taką ciekawostkę, że 2 kompozytorów muzyki do tego serialu pojawiają się również na promenadzie, gdzieś tam są muzykami grającymi w tle, więc rzeczywiście tych smaczków jest całe mnóstwo, więc nawet ta czołówka jest w ten sposób stylizowana, że oglądamy i to już nas przenosi do tego czasu, oczywiście stylistycznie, że tak powiem, no może niekoniecznie stylistycznie, co się chyba zakręciłem, ale chodzi o to, że to wygląda jak najbardziej dobrze i wprowadza nas w pewien nastrój i jak najbardziej jestem za. Odcinek mi się bardzo podoba. No, czekam na to, co będzie dalej, czekam na to, co będzie w kolejnym odcinku. Cieszę się, mam nadzieję, że rzeczywiście, że pójdą o krok do przodu, będzie dobrze, będzie fajnie, będzie ciekawie, a Loki, no wiadomo, Loki, kubek z herbatą. Loki to rzeczywiście jest osoba, która może namieszać, no zobaczymy, czy wróci do powiedzmy do kinowego świata MCU. Czas pokaże. Może tak, może nie, kto to wie. A więcej, jak najbardziej, więcej recenzji Marvelowych, Disneyowych i tak dalej, komiksowych tutaj jest ich całe mnóstwo.